FNAF Special Delivery wyszedł pod koniec 2019 roku i mniej więcej w tym czasie dostawaliśmy fabularne e-maile z tej gry. Zaskoczyło mnie to trochę, ale te e-maile dostawaliśmy dosłownie przez 2 tygodnie i nic więcej. Myślałem, że trwało to trochę dłużej, ale to dlatego, że w międzyczasie dostawaliśmy dużo innych e-maili niezwiązanych z główną fabułą. Był też e-mail sugerujący, że Springtrapa produkuje ktoś inny, a nie Fazbear Entertainment. Ale właśnie wtedy, na samym początku istnienia tej gry, miał miejsce wielki wyciek. I nie mówię tutaj o fast faktach, które tam wypłynęły dosyć szybko, nie miały nic zbyt ciekawego do powiedzenia. W plikach gry ludzie znaleźli wszystkie nadchodzące e-maile. Na szczęście dla Illumixa i dla Scotta nie zostało one upublicznione. Przez jakiś rok te e-maile były ukrywane, bo wszyscy czekali, aż Illumix wznowi wysłanie ich w naturalny sposób. Ale to się nigdy nie wydarzyło, a premiera Security Breacha się powoli zbliża, więc parę miesięcy temu wyciek został upubliczniony. Nie jest to na ten moment problem. Scott jest świadomy wycieku od samego początku, nie przeszkadzało mu to, że został on ewentualnie udostępniony. Illumix najwyraźniej zrezygnował z e-maili na dobre, nie dostaniemy ich w naturalny sposób, więc to, o czym dzisiaj mówimy, to nawet nie jest spoiler, bym powiedział. Poznajmy fabułę Special Delivery, tak jak powinna być pokazana, ale nie do końca w oficjalny sposób, tylko tyle. Zostawia nam to jednak jedno pytanie. Czy te e-maile przekazują nam aktualne informacje? Bo jest możliwe, że w międzyczasie coś się zmieniło. Jest możliwe, że e-maile nigdy nie były kompletne i powinniśmy byli dostać więcej informacji. Ale tak czy tak warto sobie na to wszystko spojrzeć. Scott nie skomentował wycieku w żaden sposób, nie powiedział, że to nieaktualne informacje. Albo są poprawne, albo dostaniemy te faktyczne poprawki w przyszłości. I cieszę się, że te e-maile nie wypłynęły za wcześnie, bo mówią one o paru rzeczach z Security Breacha, które na ten moment już mniej więcej wiemy. Osoby, które znały wyciek, od samego początku widziały nazwę Pizzaplex. Cieszę się, że tą nazwę poznaliśmy poprzez merch, a nie poprzez wycieki Special Delivery. Security Breach jest już blisko, więc warto omówić sobie te e-maile, dowiedzieć się, co ta gra miała nam do przekazania. Wyciek jest obecnie jedynym sposobem, żeby tą fabułę poznać. W listopadzie i grudniu 2019 roku dostaliśmy prawie 30 wiadomości i warto byłoby je sobie przypomnieć. Mamy 2 części historii. Historię Louisa i Ness, a także e-maile pochodzące z innej firmy współpracującej z Freddy's. Ness to oczywiście nasza Vani. Pracuje w Fazbear Entertainment. Ogólnie podoba się Louisowi. Regularnie do niej zarywa w e-mailach. Louis pracuje w informatyce i ma wiele powodów, żeby rozmawiać z Vanessą, bo regularnie dostaje czerwone flagi, kiedy Ness wchodzi na podejrzane stronki. Głównie przegląda narzędzia tortur, kupia jakieś edgy przedmioty. Louis jest naiwny, pozytywny, zawsze wszystko sobie tłumaczy na swój sposób. Vani musi mieć jakiś powód, żeby przeglądać jej strony, może jest aktorką, może szuka jakiejś inspiracji do czegoś, coś tam, nieważne. W drugiej części historii poddostawca Fazbear Entertainment dostaje sprzęt od Freddy's, ma go przeskanować i kiedy to robi, wirusuje sobie komputery. Chwilę później dowiedzieliśmy się też, że Fazbear Entertainment przerwało z nimi współpracę, co niektórych trochę przybiło, bo była to dobrze płatna robota. Tyle wynika ze starych e-maili. Z nowych informacji Louis próbuje zrozumieć Vanessę. Rozmawiali ze sobą o pracy, komputerowych sprawach, ale później Vani wydawała mu się bardzo odległa, oderwana z tego świata. Uważał, że ma problemy, chciał jej pomóc, ale Vani nie odpowiada na jego e-maile. W oczach Louisa Vani miała 2 oblicza. Jedno takie pogodne, przyjazne, słodkie, zwyczajne. Osoba, która interesuje się ciasteczkami, szczeniaczkami itd. Wcześniej dowiedzieliśmy się, że dziewczyna ma tęczowe pasemka, ale teraz okazuje się, że to tylko dodatkowe, doczepiane, przedłużone włosy. Drugie oblicze jest bardziej niebezpieczne, jest też depresyjne. Vani kupiła sobie samej czekoladki i kwiaty i udawała, że są od jej chłopaka Brada. Przy tych kwiatach była notka kwiaty na twój grób, co było takie edgy, dziwne. Jest parę długich wiadomości od Louisa, który chce pomóc, a potem przeprasza, że tak się wplasza w jej życie. W międzyczasie ta druga firma wysłała do Fazbear Entertainment prośbę o pomoc w sprawie wirusa i dostali odpowiedź, ale nie od osoby, którą pytali, a od VA. Osoba poprosiła o dostęp do ich systemów i pozbyła się wirusa. Ale zaraz dostajemy maila od Louisa, pytającego się, czy Vanessa nie stworzyła czasem fałszywego konta VA, żeby skontaktować się z poddostawcą. Vani wykorzystała to fałszywe konto, żeby wprowadzić sobie otwartą furtkę i cały czas mieć dostęp do systemów firmy poddostawcy. Wprowadziła nowego wirusa, przyjęła ich system totalnie i odłączyła wszystkich od komputerów, zabrała im uprawnienia. Vani wyłączyła systemy bezpieczeństwa i wprowadziła zmiany do animatroników, które znajdowały się w tej lokacji. Ostatnie rozmowy między pracownikami przechodziły już telefonicznie, bo nie mieli dostępu do własnych komputerów. Nie było wyjaśnione, co się z nimi ostatecznie stało. Najprawdopodobniej zginęli z rąk animatroników. Jedna z ostatnich e-maili to Louis mówiący Vani o przesyłce, którą dostała, jakieś tkaniny. Pyta się, czy zamierza stworzyć dla siebie jakiś strój. Dostajemy też e-mail związany z przeniesieniami pracowników w firmie. Wśród nich jest Vanessa A., która zmienia swoją pracę z security na security.
Chodzi o to, że będzie pracowała na tej samej pozycji, ale w innym oddziale. Okazuje się, że Vani była stróżem security w jednym oddziale Fazbear Entertainment, ale teraz będzie pracowała gdzie indziej, najwyraźniej w Pizzaplexie. Na ten moment jest to dosyć bezpośrednia informacja, że pani security z Security Breacha to nasza Vani, rzeczywiście. Nick Vanessy w grze brzmi Nessie 97 i ludzie uważali, że 97 oznacza, kiedy się urodziła, w 1997 roku. Vani ma 23 lata, więc gdyby to była prawda, Special Delivery działoby się w roku 2020. Ale nie pasuje to nam do chronologii i znacznie bardziej prawdopodobną informacją byłoby, że 97 oznacza datę 7 września i że są to urodziny Vanessy. Z Emaili dowiadujemy się, że ma urodziny właśnie we wrześniu i wszystko by się ze sobą w taki sposób ładnie łączyło. Nazwisko Vanessy zaczyna się na literę A, ale raczej nie ma szans, żeby to nazwisko brzmiało rzeczywiście Afton. Vani nie ma jak być powiązana z Aftonami. Ostatni Afton parędziesiąt lat wcześniej zmienił się w zombiaka. Vanessa spotkała się z Williamem przez zupełny przypadek, bo testowała grę, którą on akurat nawiedzał. Jeżeli Vani nazywa się Afton, znaczy to tyle, że zmieniła sobie imię, że próbuje stać się Aftonem, ale tak naprawdę nie łączy ich nic, nie są krewnymi. Tak wyglądają e-maile. Jeżeli przejrzycie sobie właściwy dokument, znajduje się w opisie, poniżej e-maili znajduje się parę innych rzeczy, jak właśnie urodziny pracowników, logi z sytuacji z wirusem, jakieś takie realistyczne, ale niepotrzebne nam notki, jak zasady korzystania z kuchni, grupy ewakuacyjne, czy też notatki z dostaw. Na samym dole jest też zupełnie inna, osobna rozmowa. E-maile pomiędzy Jamesem a Lisą. Lisa nie otrzymała dostawy części, którą zamówiła, a James twierdzi, że ma dokumenty na dostarczoną dostawę. Potem okazuje się, że Lisie ktoś dosłał zapasowe części, ale James twierdzi, że niczego takiego nie dosyłali. Wynika z tego, że ktoś zabrał ich pierwszą paczkę i podmienił na drugą. Dostali części od kogoś innego. Później Lisa mówi, że animatroniki, które dostały te części, dziwnie się zachowują, pracownicy boją się do nich zbliżać. Wydaje mi się, że Bonnie zeżarł bezdomnego kota z okolicy. Historia nie kończy się niczym konkretnym, możliwe, że te e-maile były niedokończone, ale wydaje mi się, że miało to tylko dodać trochę tła do głównej historii. Jeszcze inna firma współpracująca z Fazbear Entertainment, która dostaje po dupie, bo ktoś coś głupiego odwala. Pamiętajmy, że bazowa fabuła Special Delivery polega po prostu na tych masowo produkowanych animatronikach. Najwyraźniej różne firmy współpracują z Fazbear Entertainment, ale też pojawiają się różne problemy w różnych miejscach. Special Delivery jest w głównej mierze wstępem do Security Breacha, więc informacje, które tutaj poznajemy, to w głównej części filler. Bonusowe informacje, które pozwalają nam lepiej poznać postacie, dowiedzieć się, co się tutaj mniej więcej dzieje, ale nie jest to dla nas nic niezbędnego. Wiemy, że nie jest niezbędne, bo Illumix w ogóle zrezygnował z tych e-maili i ich po prostu nie pokazuje, ale e-maile pozwalają nam potwierdzić parę rzeczy. Na przykład Vani to Vanessa. Nie ma w tym miejscu żadnych wątpliwości, bo Vani, która odwala różne akcje w Special Delivery, to ta sama, która przenosi się do pracy w Pizzaplexie. Special Delivery mówi nam, że Vani zna się na informatyce, co tym bardziej sugeruje, że zhakuje roboty w Security Breachu, będzie odwalała w ten sposób różne rzeczy. W pewnym stopniu sugeruje, że glitch trap znajduje się w głowie Vani, ale nie lubię tej teorii jakoś bardzo, bo to, co wydarzyło się w Help Wanted, sugeruje coś zupełnie innego. Już więcej sensu miałoby, jakby William po prostu cały czas znajdował się blisko niej. Jakby został wgrany do jej komputera, dlatego Louisowi wydawało się, że Vani przegląda te różne strony, że Vani ma dwa oblicza, ale tak naprawdę patrzył na zachowanie dwóch różnych osób. Wydaje mi się, że kiedy Vani i Louis spotkali się, rozmawiali o pracy, Vani wyciągnęła z niego parę informacji, które pozwoliły jej stworzyć to fałszywe konto i skontaktować się z poddostawcą. Nie do końca rozumiem, jaki był tego wszystkiego cel i prawdopodobnie zostanie to rozwinięte w Security Breachu, to jeszcze wyjdzie w praniu. I na dzisiaj to tyle. Odcinek był głównie informacyjny, także dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do skomentowania. Jest tutaj dużo nowych informacji i na pewno jakieś nowe wnioski mogą się w tym temacie pojawić. W opisie znajduje się link do pełnego dokumentu, ale jest po angielsku. Zostawcie komentarz, a ja spróbuję się dołączyć do dyskusji.